Cześć. Cześć! Witajcie kochani na kanale Co gotujemy to? Jemy. Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób zrobić sernik baskijski. W internecie w ostatnim czasie mnóstwo różnych przepisów właśnie na ten serniczek krąży, a my mamy swój własny, również taki przepis, można powiedzieć, że bez cukru, ponieważ do tego serniczka nie dodaje się żadnej mąki. W związku z tym bardzo fajnie jest zastąpić cukier na przykład jakimś słodzikiem. U nas to będzie właśnie słodzik erytrytol, więc zapraszamy Was do oglądania, a my zaraz będziemy działać w naszej małej Kuchni. Tak, w naszej małej kuchni. Mamy tutaj zawsze jakiś problem z ustawieniem kamery, bo bardzo trudno jest nam nagrywać tak, żeby nas było widać, jednocześnie, żeby było widać to, co robimy, bo nasza kuchnia jest dość wąska, ale mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzać, żeby zrobić z nami również kiedyś ten serniczek, bo jest on naprawdę bombowy. W związku z tym zapraszamy Was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami tego kanału, a my zabieramy się do roboty. Piona Marysiu. A teraz, jak zwykle, co potrzebujemy, żeby zrobić sernik baskijski? Przede wszystkim 700 g serka śmietankowego typu Philadelphia. My mieliśmy serek innej firmy, którą na początku mogliście zobaczyć, ale nie chodzi o to, jakiej to firmy, chodzi o typ serka. Chodzi o to, żeby był on śmietankowy, bardzo gładko mielony. Nie można go zastąpić, przynajmniej w całości, żadnym innym, chociaż on jest sprzedawany, powiem Wam, niestety w takich malutkich opakowaniach. Chyba w Polsce jeszcze ten trend na sernik baskijski nie dotarł do producentów, w związku z tym takie malutkie opakowania sprzedają, ale mimo wszystko da się kupić, chociaż to wychodzi dość drogo. Tutaj mamy erytrytol. Zmieliłam go w młynku do kawy, w związku z tym jest on w postaci pudru. 200 g erytrytolu. Jeśli ktoś chciałby zrobić serniczek nie keto, taki zwyczajny, oczywiście może zastąpić erytrytol cukrem. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. 4 małe jajka albo 3 duże. Śmietanka, 200 g śmietanki kremówki, u nas jest to 36%. I esencja waniliowa. I praktycznie ze składników to wszystko. Popatrzcie, jak mało składników potrzebujemy na ten serniczek. I oczywiście taki garneczek do wymieszania wszystkich składników. My będziemy mieszać taką oto rózgą. I nasza foremka. U nas jest to foremka 19 cm średnicy. Marysia wymiesza delikatnie jajka tutaj tą rózgą, a ja zaczynam już przekładać serek do garneczka. Potrzebuję łyżki do tego. Troszeczkę miał jeszcze serwatki w sobie. Za mała miseczka. Tak, mała. Wiesz, jak to trzeba zrobić? Ci pokażę. Widzisz. O tak. Delikatnie. To z jedną, to w drugą stronę, nie? O. Wiem. Ja dodaję erytrytol do serka. Jajeczka już rozmieszane, więc Marysia przystępuje do mieszania cukru, nie cukru, erytrytolu z naszym serkiem śmietankowym. Proszę Marysiu, można na niskich obrotach użyć także miksera. Oczywiście my mamy ten mikser z hakami. Jest. I teraz trzeba zrobić test, czy nasz erytrytol już się rozpuścił. Weź paluszkiem. Tak nieładnie, ale zrób. Miej tą przyjemność spróbowania, czy jest już
rozpuszczony erytrytol. No. I co? Jest? Jest? Dobrze. A teraz za pomocą naszej rózgi będziemy mieszać jajka. Także mikser na razie odstawiamy. Proszę, Marysiu, wlej tutaj jajka. Jest. I należy powoli, powoli mieszać. Chcesz to robić, Marysiu? Tak? To dobrze, to bardzo się cieszę, bo ja nie lubię takich zajęć. To nie jest takie bardzo wdzięczne zajęcie. Dobrze, proszę bardzo. Przejmij pałeczkę. Chodzi o to, żeby nam się jajka nie ubiły, tylko rozmieszały, tak? Pokaż, może ja Ci pomogę trochę, co? Czy chcesz sama to zrobić? Dobrze. Widzisz, coraz lepiej jest, nie? Teraz też można dodać ekstrakt z wanilii, żeby nam ładnie pachniało ciasto nasze, nie? Ważne jest, żeby składniki były w tej samej temperaturze. Ja już wczoraj wieczorem wyjęłam z lodówki serki, śmietankę również, więc wtedy się bardzo ładnie łączą ze sobą składniki. Nawet nie trzeba wtedy miksera używać. Dzięki temu. O, całkiem ładnie, ale jeszcze chwilę trzeba pomieszać. Chodzi o to, żeby grudek nie było. Sernik nam się nagrzewa i bardzo dobrze, bo istotna jest właśnie ta wysoka temperatura. A piec będziemy w tej temperaturze wysokiej, aż nam się zbrązowieje wierzch naszego sernika. Niektórzy ten sernik nazywają także przypalonym. Zobaczcie, moi drodzy, jaka jest masa gładka w tej chwili. Bardzo gładka masa wyszła. I teraz dodajemy śmietankę. I dalej trzeba mieszać. No, proszę, mieszaj. Śmiało mieszaj, ja Ci będę dolewała śmietanki. Aż się zmachałaś trochę, co? Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Teraz, moi drodzy, należy wysmarować naszą foremkę. Marysiu, proszę bardzo, ja Ci tu masło kładę. Wysmaruj wszystkie tutaj brzegi dokładnie i też środeczek, tak? A ja już przygotowałam w międzyczasie papier, którym później po wysmarowaniu obłożymy naszą foremkę i też takie paski na brzegi. Paski mają być trochę szersze niż sama wysokość naszej tortownicy. I teraz naszą masę wlewamy do tortownicy. W tej łopatce, można powiedzieć, można ładnie oczyścić garnek. Zobacz, wszystko dokładnie można wygarnąć z tego garneczka dzięki takiej łopatce silikonowej. Serniczek już w piekarniku i pieczemy około 30-35 minut, ale trzeba kontrolować, moi drodzy, jak się serniczek zachowuje. Czy już brązowieje nam wierzch sernika, bo to jest najważniejsze, żeby nam się ładnie upiekł ten wierzch. Praktycznie on musi być prawie spalony. Dlatego też mamy tak wysoką temperaturę. Tak wygląda, moi drodzy, nasz serniczek. Już jest przypalony, jak widać, na wierzchu. I o to właśnie chodziło. W środku jest on jeszcze w formie takiej galaretki.
trzęsie się i tak trzeba go zostawić do ostudzenia. I to, co najważniejsze i najbardziej bolesne, niestety, to to, że należy go zostawić w lodówce do następnego dnia. Czyli na kilka godzin, po ostudzeniu oczywiście, wkładamy do lodówki i tam on sobie czeka do następnego dnia. Więc to sprawi nam największą trudność, niestety. Marysiu, chodź zobaczyć serniczek. Już wyjęty jest. I co? No, okej. Ładnie wygląda, nie? No, Trochę przypalony. no trochę prawie. No, ale myślę, że jak zastygnie, no to spróbujemy i będzie pyszny, bo na razie próbować nie możemy. Nie, O, szkoda, nie? szkoda. Dobrze. To do zobaczenia jutro. Jak widać, serniczek jest już schłodzony. Tak wygląda z góry. Teraz otwieram go. Czas zdjąć papier. No, nie powiem, żeby pięknie wyglądał, bo żeby wyglądał pięknie, to nie można tego powiedzieć, tak patrząc zewnętrznie, ale ten sernik ma to do siebie, że właśnie nie wygląda pięknie, ale smakuje cudownie. I teraz tak na dobrą sprawę można byłoby już rozkroić sernik i zacząć go jeść, ale ja postanowiłam go jeszcze trochę ozdobić. Pozostało mi troszeczkę jeszcze tego serka śmietankowego, dlatego na wierzch ja rozsmaruję ten serek i ozdobię takimi keto owocami, czyli borówką amerykańską. Zgodnie z obietnicą, my tutaj już z naszymi kawałeczkami serniczka baskijskiego do spróbowania, więc próbujemy. Kremowy. Moi drodzy, to jest najbardziej kremowy serniczek, jaki jadłam. Po prostu niebo w gębie. A u Ciebie? Tak. Też pyszny? Więc polecamy Wam ten przepis, moi drodzy. Zróbcie samodzielnie. Ten przepis może konkurować z serniczkiem japońskim. Ten przepis, który już mamy na kanale. Gdzieś u góry będzie karta, jeżeli byście chcieli no po prostu zerknąć. I sposób jego przygotowania jest znacznie mniej skomplikowany niż tego serniczka japońskiego. Po prostu miesza się składniki i piecze się i już jest. Tylko najgorsze jest to, że trzeba czekać tyle godzin na schłodzenie. To jest jedyny minus. Dlatego my już się z Wami pożegnamy, bo chcemy w spokoju dokończyć te serniczki. Pożegnamy się z Wami. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Subskrybujcie i lajkujcie, jeśli Wam się spodobał odcinek. Pa, pa!